Fajnie to zaczyna wyglądać. No i co uważasz? Im bardziej pocykane, tym... No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Waldek jest super inteligentny gościu, a to jest jakaś prowokacja. Od razu się skuma. Powróciwszy, bierzemy się za szlifowanie. No i dobra, tutaj najważniejsza część z grubsza pocykana. I teraz będzie można się zająć właśnie tymi tutaj dołami. Troszkę to jeszcze będziemy musieli w paru miejscach delikatnie klepnąć. Tutaj jest ten fragment oryginalnego błotnika podbity, żeby to wszystko szło właśnie w tym takim łuku. No i co? I teraz będziemy musieli się tutaj zastanowić grubo, jak dalej ten przód pociągnąć. Dobra, mamy zrobiony pierwszy szlif 80. Także tak samo jak z tyłu, tak samo z przodu widzimy od razu na czarnym, nie wiem czy to był podkład, czy to katafereza jakaś, od razu widać na tym czarnym co zostało, gdzie jeszcze mamy dołki. Wiadomo, tutaj dosyć dużo musieliśmy uderzać, żeby nadać nowy kształt. Nie wszystko później przejeżdżałem na kole angielskim jeszcze, no bo już pewne tutaj uderzenia były już po prostu w momencie, kiedy teraz spawałem. Także mamy to jeszcze do wyciągnięcia, do wyklepania. Ale tak, jak na początek roboty z wyklepywaniem, to myślę, że nie będzie najgorzej. Także tak, jeszcze mamy tutaj miejsca do pospawania, jeszcze rano będziemy musieli sprawić, no jeszcze kupa roboty. No i teraz cykam tutaj. O i właśnie jestem na etapie docykania tego, co odcinaliśmy, żeby odepchnąć to. No to tu się udało pospawać do czołowa, a tu już musimy sobie doszpukrować jeden element. Jo jest! Dobra, tu mamy szum ogromny ze spawarki, bo w niej cały czas chodzi wentylator. Szumi der, ale będziemy spawać tutaj z tasiemką, czyli z moim starym patentem na pasowanie na tasiemkę papierową. Zobaczymy jak to wyjdzie. Oj. A la 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 bamba, la 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 lita. No i pięknie, no i super. Elegancko, proszę pana. Teraz to trzeba troszeczkę klepnąć. I jeszcze go trochę tutaj posmawamy rancik wewnętrzny, żeby zrównać tutaj te szerokości. I zaraz bierzemy się za dalszą pracę nad drugą stroną. Jak to zrobimy, to już będziemy mogli przygotowywać cały samochód do podkładowania epoksydem. Znaczy cały, do tych miejsc, które były dostawione. Także wczoraj kupiłem materiał i będziemy jeździć. Jak go zapodkładujemy ładnie i zabezpieczymy tutaj barankami. No i mamy bardzo piękny, elegancki dostęp do tego, żeby sobie to wszystko teraz zacząć podklepywać.
I teraz tutaj takie właśnie dołki, co było widać na wcześniejszym ujęciu, jeszcze na samochodzie. Tutaj musimy dużo dołków, także biorę sobie płaską, malutką bambeczkę i podklepuję sobie te największe tutaj dziury. Przydało mi się zajebać jakiś turbański, chiński. No i dobra, jeszcze widzimy parę miejsc jest takich delikatnych. No nawet na telefonie wygląda to dużo gorzej niż na żywca, które tu będziemy musieli delikatnie klepnąć, bo jeszcze są dołki, no ale to właśnie fajnie teraz widzimy wszystko. Jesteśmy jeszcze w stanie tutaj sobie to wszystko podklepać, natomiast w tej chwili tu będę chciał popracować nad tym, żeby wypuścić tą linię, która ma mi iść tutaj. O, i tutaj ona jeszcze tutaj mi się podnosi dość mocno i tutaj bym chciał ją ładnie zgrać, żeby właśnie fajnie stąd szedł ten element tutaj, on się tutaj wyłagadza, natomiast tu, żeby to równiutko też tak wstawało, zaraz tu będziemy klepać, no i pomału, powoli błotniczek nabiera odpowiednich kształtów, jeszcze tam parę klepnięć, no i myślę, że będzie very simpatico, my friend. Tak jest. Jest. Jeszcze odrobinkę pracy i będziemy się brać za drugi. Dobra, mamy to założone na auto. Także z dziadową kołem. Tak to się na tą chwilę prezentuje. Z kołem dziadową. Tutaj będę chciał jeszcze przeklepać, żeby zrobić jednak łagodniejszy tutaj łuczek, bo tutaj dosyć ostre zrobiłem łączenie, ostre zagięcie, tak żeby właśnie tak płynnie przechodziło jak z tyłu. Także już sobie to zaznaczyłem na czerwono. No, także pomalutku. Coraz bliżej. Myślę, że nie będzie najgorzej. Myślę nawet, że będzie fajnie w miarę. Oczywiście tutaj kijek od miotły. Panie, weź pan ten kij od miotły, wypierdziel. Jakoś niżej. No. Pomalutku. To już widać właśnie to podklepałem, żeby to tutaj fajnie równo szło. O. No. Także myślę, że naprawdę powolutku będzie to całkiem simpatiko. Będzie to. No i dobra, i tam mamy oparte o ścianę nad kole. I jedziemy z tą stroną. No i tak jak zawsze, jak dojedziemy tu do poziomu takiego jak mamy tam, to jeszcze to wszystko podklepiemy i zastanowimy się wtedy nad przejściem w dokładkę pod zderzak. Tak jak w Porsche Turbo 930 mniej więcej to widzę, albo jak w 911 CL z lat 70. o oznaczeniu ST. No, myślę. No i dobra, mamy tutaj Porszeczka 930 Turbo. No i właśnie to jest ten kierunek, który bym chciał obrać, czyli fajnie przechodzące poszerzenie przednie w dokładkę pod zderzakiem. Tu jest to zdjęcie, na którym wyraźnie to widać i właśnie w tym klimacie chciałbym to wszystko utrzymać. Tu już mamy troszkę powiększoną dokładkę. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No i spójrzmy sobie teraz na ST. ST, kształt tego nadkola wydaje mi się, że jest za bardzo naciągnięty. Natomiast bardzo fajnie tutaj wygląda dokładka, jest delikatniejsza. No i właśnie chciałbym znaleźć coś po środku pomiędzy, zrobić taką dokładkę, która będzie pomiędzy tą z Turbo, a tą z wersji ST. I tutaj właśnie widzimy, jak fajnie to przechodzi z poszerzenia błotnika. No myślę, że to będzie ten kierunek, który musimy obrać. Robotę z tej strony zaczniemy od tego, że
Przygotujemy sobie końcówki oryginalnych błotników, czyli odetniemy sobie ten element, tak samo jak i natniemy sobie ten element. I mamy z dwóch stron założone takie same oryginalne koła z Merola. Teraz akurat sobie ściągnę, żeby móc przyciąć z jednej i z drugiej strony. Dzięki czemu, mierząc sobie metróweczką, miareczką z tamtej strony odległości, będziemy mogli sobie idealnie dorobić te elementy. No i do tych elementów już będziemy sobie po prostu spawywać nadkole, które też mamy już przygotowane. Zaczniemy sobie od dorobienia tutaj tej wstaweczki, tak jak z tamtej strony. No i będzie sympatiko. No i dobra, jedziemy z drugą stroną. Zaraz sobie tutaj ładnie zespawamy. No i dobra, rachu ciachu. Mamy to cyknięte. Wczoraj sobie to w ogóle lekko podpiaskowałem. Już tutaj na spęczarce zarobiłem sobie łuk w drugą stronę, tak jak to robiliśmy w tamtą stronę, czyli tutaj sobie wywinąłem to do takiej pozycji, bo wcześniej było wywinięte to w innym kierunku. No i dobra, jeszcze gorące. Ale możemy sobie to już tutaj powolutku zacząć przypasowywać. Zgodnie z tym, co mamy z tamtej strony, zaraz sobie to zetnę i będę sobie to podcinał. Znaczy spawał tutaj, podcinał i spawał. No. Później tą stroną się tu zajmiemy, żeby zrobić to symetriko i o wiele łatwiej będzie nam wtedy zaadaptować tą górę z tego, co nam tutaj leży. Measure twice, cut one time, my friend. My friend, measure twice, cut one time. Tak więc tu mamy 4 i 3,5, czyli to jest tak jak z tamtej strony. A tu musimy mieć 5,5 na szczycie od oponki. Także mamy 5,5 na szczycie od oponki. To musi nam wypadać tutaj w tym bieżniku. I nam wypada, także kąty mamy zachowane. To mamy tego, to mamy tamtego. Dobra, możemy sobie to jeszcze tu przycykać w dwóch miejscach, tak żeby to fet złapać, ale jeszcze nie będziemy całości obspawywać, ale tą stronę już mamy odbicie symetryczne tamtej strony. I tarson z tej strony mamy już cyknięte, zwymiarowane to, jak to mamy z tej strony zrobione. Dokładnie symetriko. I teraz mamy też już podospawywane, podocinane te elementy na dole. Tak więc nic, tylko podcinać, spawać, klepać elegancko. No więc tak, sytuacja jest taka, że nacinamy i spawamy, No i dobra, cyknięte, nacięte, cyknięte. Teraz możemy go odkręcić i od drugiej strony go poogarniać. Błotniczek zdjęty, cyknięty, podklepany lekko, wstępnie szlifnięty. No i co? I fajrancik na dziś. Jutro też jest dzień. Jutro będziemy rzeźbić dalej. Dobra, szlifnięte, cyknięte. I teraz tutaj musimy sobie ładnie tutaj wszystko pocykać. I żeby sobie to ładnie cyknąć, to zaraz sobie to złapiemy tutaj elegancko. Tu cyk, żeby to sobie podrównać do cykania. Ale zerwał mi się gwint. Jasny gwint. No i dobra. Trzeba nareperować. Także nareperujemy to w taki sposób, że zaraz sobie utniemy tutaj tą końcówkę z gwintem. I zamiast niej dospawamy sobie śrubkę i będziemy sobie tą śrubką regulować. Także tak. Tak to przy tej robocie jest, że cały czas jest jakiś ciągły serwis sprzętu. No nic to. Takie czasy. Takie czasy chińskiego szmelcu. No i ślicznie, pięknie. No, jest pięknie, it's beautiful. It's beautiful, jest pięknie. I bardzo często w komentarzach
przewija się, powtarza się temat spawania TIG-iem. Bardzo często komentujecie, że przecież TIG mocniej rozgrzewa blachę. No właśnie ja nie wiem skąd taka błędna opinia wśród ludzi. TIG o wiele mniej nam rozgrzeje materiał. Dodatkowo w momencie, kiedy spawamy sobie TIG-iem, ja nie jestem mistrzem spawania TIG-iem, wręcz można powiedzieć, że jestem totalnym amatorem, jeżeli chodzi o spawanie TIG-iem. Natomiast w momencie, kiedy spawamy sobie, tu jest spoina kładziona TIG-iem, no jest, wygląda jak wygląda. Uważam, że jest dobra. Mamy pełen przetop, zobaczcie, mamy pełen przetop. I ja w momencie, kiedy sobie szczepię element, to później sobie spawam takie odcinki, na przykład tutaj sobie spawałem ciągłym spawem odcinek 3 cm, ciągłym spawem odcinek 3 cm. Zobaczcie, jak to jest podgrzany materiał. Praktycznie w ogóle nie jest podgrzany. Tutaj praktycznie, zobaczcie, nie była oczyszczona farba, praktycznie w ogóle ta farba się nie opaliła. To mniej rozgrzewa materiał i ten materiał mniej nam faluje. Mało tego, w czasie spawania widzimy na bieżąco, wręcz wydaje mi się, że widzę w zwolnionym tempie w momencie, kiedy spawam TIG-iem i ręcznie jedzie jakiś ciągnik. Hałasem. Zobaczcie, taki malutki spawik, to jest przetop z drugiej strony. Z drugiej strony mamy podobnie, więc mamy elegancki przetop. Jesteśmy w stanie sobie to wszystko fajnie podszlifować, żeby nam się elegancko jeszcze ten element podklepało. No i właśnie przez to, że ta spoinka jest mała, a właśnie widzimy w zwolnionym tempie jak spawamy, mamy pełną możliwość działania, ponieważ dokładamy sobie drut ręcznie, rozgrzewamy sobie palnikiem i dokładamy sobie drucik ręcznie, widzimy jeziorko, widzimy wszystko, no, po prostu poezja, spawa się poezja. No i zobaczcie, tutaj właśnie dospawałem sobie także ładny przetop i bardzo mało, już zacząłem tutaj podszlifowywać, czyli zobaczcie, o ile jest fajniej szlifnąć sobie coś takiego niż gluty, które mamy z Migomatu. Tutaj tak samo, tutaj grubszym drutem tak po punkcie zalewałem, bo tutaj po prostu jak nacinałem tarczą te dwa elementy, że są zgrać, to po prostu za dużą zrobiłem spoinę. No i musiałem ją przylać. Także tutaj są takie właśnie duże kropki, natomiast tu widać, przelatujemy sobie raz tak naprawdę kamyczkiem, później sobie poprawiamy delikatnie tarczą i mamy element gotowy. Nie musimy godzinami piłować spawu po Migomacie. No i dobra, skaratane na razie kamieniem i cienką parczką do cięcia. Jeszcze będziemy przelatywać 80. Tu jeszcze muszę docykać. No i zabierzemy się za klepanie tego błotniczka. Aha, tu jeszcze musimy szlifnąć. No to jeszcze tu szlifniemy i zabieramy się za klepanie tego błotniczka. Sprawne oko też dopatrzyło, pewnie tutaj taki przeszlif był, który mi się zrobił podczas tego, gdy tu było dużo szpachli. Ja spawałem sobie na poprzednim filmiku na nadkole, żeby je kształtować do błotnika. Tutaj podczyszczając po prostu tarczą przeszlifowałem, ale to proszę bardzo właśnie możemy sobie uzupełnić to też TIG-iem. Takie przeszlify, zaraz to wszystko szlifniemy łącznie w tym, co tutaj dospawałem. Jeszcze tu mamy też takich parę miejsc, gdzie jeszcze sobie, o na przykład tu lekko podcykniemy TIG-uniem. No, także tak. Biorę taki klepadełko, takie biorę i jadę sobie tutaj. Tutaj też jeszcze będę musiał to delikatnie podrównać, ale to już są drobne rzeczy. I tu mi klepadełko praktycznie wszędzie przylega. No tu jest trochę już łagodniejszy ten łuk, no bo tu wiadomo mamy dużo większą przestrzeń. No i tutaj jak sobie przyłożę, o, to też widzisz, że cyk, cyk. O, to będzie szło tak. Tu właśnie musiałem delikatnie naciąć. Tu zaraz będę musiał podklepać. Niewiele. To tak to właśnie wizualnie się wydaje. No bo to wszystko szukuje. Tu mamy już w miarę. No i tutaj trzeba będzie też troszkę to tutaj z przodu podklepać, ale tu już na dole jest ok. No i dobra, i żeby zgrać ze sobą obydwa błotniki, mamy wyrysowaną linię. I teraz musimy ten kąt, który tu nam wyszedł
równy 70 stopni na łączeniu, przeklepać jeszcze mocniej. Już z wyrysowaną linią, jak sobie załóżmy to na samochód po spawaniu, no to coraz bliżej sobie tą linię możemy jakby wyciągnąć. No i tutaj mam takie odpowiednie klepadełko, które pokrywa się, w sensie z tyłu na tylnym błotniku, ta linia właśnie, którą teraz tutaj przesuwam, jest dokładnie tego samego kształtu. No i teraz to miejsce, które tutaj było spawane, tu już dosyć mocno przeklepałem. A teraz tutaj jeszcze sobie będę przeklepywał. Także tu na przykład brakuje mi około 5 mm. No i teraz sobie to będziemy tutaj odpowiednio naddawać. Stawić, żeby skurczysyn nie jeździ za bardzo. No i co, po przeklepaniu to się tutaj fajnie wygładziło. Także zrobił się od razu wizualnie, delikatnie mniejszy ten tutaj odcinek, że wydaje się, że ona jest jakiś bzyczek. No i co, i po tym przeklepaniu tutaj fajnie się to położyło, także automatycznie wydaje nam się, jak zgubiliśmy tą linię ostrą, że jest trochę, ma mniejszą szerokość to poszerzenie, mimo że dalej jest tej samej wielkości. Tu jeszcze będziemy, jak będziemy mieli docelowe kółko, to jeszcze delikatnie ten rand tutaj położymy. O, ten dosłownie. On nam się tutaj bardziej uwidoczni. No i to już nam zaczyna przypominać fajnie. To już nam zaczyna przypominać fajnie tylne. Także coraz bardziej to zgrywamy. No i dobra, tutaj znowu mamy doprowadzone do jakiejś postaci i idziemy doprowadzać drugi płotnik do tej samej postaci, co mamy tu. No i później sobie wrócimy tu, jeszcze doklepiemy, później sobie doklepiamy tam i myślę, summa summarum, na samym końcu wszystko będzie bella. Bella, bella. No duże poszerzenie, no ale tak to wyszło w tym projekcie. No i dobra, też tu podklepuję ten błotnik. I tutaj było jedno miejsce dosłownie, które naciąłem. I teraz będę zalewał tigiem, już sobie szczepiłem. Bo tutaj miałem za dużo materiału, nie wyklepałbym tego, żeby tutaj właśnie zrobić te łagodne przejście, które jeszcze wiadomo będę doklepywał i wyłagadzał. No taka to jest właśnie robota, że nieustanne klepanie i klepanie i klepanie. No, ten też jeszcze będziemy klepać, ale to właśnie ja tak sobie to rozkładam, stopniowo. Tu sobie poklepię, zmęczę się, tu sobie poklepię, zmęczę się, to sobie później poklepię tu, a w międzyczasie już sobie rozkminiam tą dokładeczkę. Piłem na zewnątrz nowy chodnik, więc mam nadzieję, że nie będzie tak mocno słychać tej piły. Ale teraz tak, tutaj grill, jak i błotnik ma takie fajne przejście łagodne, półokrągłe, czy tam zaokrąglone tutaj. I chciałbym ten motyw, tak myślę, właśnie ten motyw takiego podbicia przenieść na tą dokładkę. Tylko że tą dokładkę damy trochę niższą. Na razie nie chcę jej przeklejać, zaraz ją przekleimy, bo ona mi się cała rozleci. Tak się zastanawiam. Bo właśnie jak zrobimy, no to zrobimy, po prostu przeniesiemy jakby cały ten, wizualnie ten element delikatnie powiększony, tutaj poniżej. To myślę. Bo teraz jest trochę za duża, trochę przypomina ten 930 Turbo z tego zdjęcia, czyli z taką plastikową dokładką. Nie wiem, czy to jest jakiś tuning której firmy, bo tak chyba fabrycznie nie wychodził, chociaż może później, nie wiem, już nie pamiętam. Trochę wyżej i może trochę bardziej tu, może trochę bardziej tam, trochę bardziej tam. O! No i po przejechaniu 80 na bączku uwidoczniły mi się te wszystkie miejsca, gdzie jeszcze muszę podklepać. Tu mam dosyć duży dołek, tu też mam dołki. Wszystkie miejsca, które muszę jeszcze podklepać, żeby to fajnie wyciągnąć. No, dlatego tą czarną farbę zostawiałem, bo teraz właśnie widać, tu wszędzie jeszcze muszę opracować. Przydało mi się takie kółko angielskie zrobione z łożysk, takie, którym bym mógł sobie tutaj teraz wjechać, popracować. I myślę, że będę musiał sobie po prostu takie kółeczko wykonać, bo by to ułatwiło elegancko pracę. Wjechałem sobie raz, dwa, trzy, przekołował co trzeba malutkim kółeczkiem angielskim, a tak muszę to jeszcze podklepać, podkładając sobie przeróżne takie właśnie klepadła o kształcie, który mam tutaj.
No i dobra, jeszcze bez przeszlifu, ale widać, że od samego klepania ładnie powychodziły te wgniotki. To już się tu nam wszystko ładnie zaokrągliło. Także szlifujemy. Jeszcze delikatnie przejedziemy spawy i mamy kolejny błotniczek przygotowany do podkładowania. Dobra, ponieważ nie jestem normalny, wytargałem znowu sprężyny przednie. Tył jest podparty na klocku. W tej chwili jest trochę wyżej, ale ogólnie jak jest podparty na klocku, to jest obniżenie z tyłu o jakieś 25-30 mm, jak pamiętam. W tej chwili, znaczy w momencie, kiedy wyjmiemy klocki, spuścimy, jest o 50 mm obniżenie z tyłu po uciętym jednym zwoju. Natomiast z przodu po uciętym jednym zwoju jest obniżenie na poziomie tak 30 mm, 25-30, a chciałbym zrobić 60. Czyli teoretycznie jeszcze powinienem uciąć zwój. No też nie do końca. No dobra, no nic. I tak po prostu musimy uciąć zwój z przodu. Utnę na razie nieco ponad pół zwoju. No i zobaczymy jak przód siądzie. No, tak więc teraz usiadł. Wydaje mi się, że usiadł zajebiście. Jest trochę niżej niż wstępnie wcześniej zakładaliśmy. W sensie tył jest na tym samym poziomie, na którym był. Nic jeszcze z tyłu nie dokładałem. Przód usiadł tak jak widać, czyli usiadł trochę mocniej, jak już dwie strony opuściłem. Ja już poskakałem trochę ogólnie po nim, więc już raczej tak siadł, jak powinien usiąść. Czyli jest fajnie. No i tam zacząłem sobie przygotowywać taki teres, nie? Pierwszy taki szkic trójwymiarowy z kartonu, ale to nie jest to, jednak to jest takie zbyt bardzo 80 lata. Musi być trochę coś bardziej pod ten model Porszaka ST. No coś wymyślę, nie? Coś wymyślę, w międzyczasie będę sobie myślał właśnie nad tą dokładeczką. Znowu konkretny rozpiździel. Nie wiem, coś te tylne błotniki mają takie, że jak przy nich coś grzebie, to się taki rozpiździel robi pod nogami, że masakra. No ale dobra, ostatnie poprawki, ostatnie dokończenia i kończymy temat. Dobra, ta strona też opierdzielona. I teraz czas zastanowić się nad mocowaniem zderzaka tylnego. Dobra. Najważniejszy jest plan, więc plan na jedną stronę będę miał taki, że skrócimy ten element, znaczy inaczej, ten element, który idzie tu nam od boku, dogniemy sobie go zaraz do tego miejsca, dospawamy sobie tutaj na górze płaskowniczek gruby, który będzie miał otwór, natomiast tutaj w pasie tylnym od spodu dorobimy sobie element ze śrubą i od spodu będziemy mogli sobie to ładnie przykręcać nakręteczką. Plus w tym elemencie dorobimy sobie dziurkę, przez co będziemy mogli go przykręcać w tym miejscu. Czyli będziemy mieli go tutaj, tu i tu porządnie zaczepiony. Z tej strony zrobimy podobnie, czyli od góry damy sobie śrubeczkę, natomiast musimy wykombinować, po prostu dołożymy jakiś uchwyt, dospawamy, zrobimy sobie uchwyt taki grubszy z półtoróweczki, który dospawamy tu do podłogi, akurat to jest na wysokości podłużnicy. No, to już w sumie plan jest. Wszystko wymyślone, elegancko. No, czyli tak jak mówiłem, tu odciąłem te elementy, tu odciąłem te elementy, czyli to zespawamy tak, czyli położymy tutaj spoinkę pionową, tutaj położymy spoinki, żeby to sobie wszystko ładnie elegancko połączyć, żeby to było mocne i tym będziemy przykręcać tutaj do pasa tylnego, dolnego, tutaj do pasa ananasa. Jeszcze sobie wymyślimy później jak to damy, gdzie to damy, albo tu nawiercimy dziurkę i tu damy dziureczkę, albo coś pokombinujemy z tym.
no na pewno się to nie zmarnuje. Dobra, cyknięte. Jeszcze się dymi. Teraz to przyszlifujemy i będziemy przymierzać do furaderki. No i dobra, i pierwszy raz od niepamiętnych czasów mam przyłożony tylny zderzaczek. Ja nie mam tu jak odejść. O, ale akurat się złapie. Także tak. Kurczę, on strasznie duży jest. Zapomniałem się, jaki on jest duży. Wystaje ładnie poza obrys, znaczy ładnie, no mocno wystaje poza szerokość całej dupki. Ogólnie tak, tył tutaj na tej wysokości jest przełamany i jest poszerzony, bo w Amazonku normalnie to idzie prosto i zastanawiałem się, jak to będzie ze zderzakiem, ale kurczę, akurat zderzak praktycznie idealnie nam tutaj z tym współgra. Tutaj będziemy musieli go delikatnie tylko podciąć. No, a tak to jest super elegancko. Także tak. Także jak najlepszym wszystko jest tutaj tym. Wiadomo, on troszkę nam pójdzie niżej. Zrobimy tutaj taką przerwę jak z przodu. No, zaraz się wczołgać pod furę i pomyśleć nad mocowaniami. No, ale ogólnie jest bardzo, bardzo super. I z tej strony tu już mamy te nadkole praktycznie szlifnięte na gotowo pod podkład. Tu jeszcze musimy troszkę poszlifować. Przyspawy już mam cyknięte, tylko muszę całość przelecieć jeszcze bąkiem. Dzieci smutno, puśćce bąka. Nie no, fajowo to wszystko będzie wyglądać. Naprawdę bardzo sympatyczny samochodzik.